Witajcie w Shenzhen, mieście, które wygląda tak jak większość świata wyobraża sobie rok 2050. Jeszcze 45 lat temu było tutaj kilka rybackich wiosek i pola uprawne. Dziś mieszka tu ponad 17 milionów ludzi, a Shenzhen jest jednym z najnowocześniejszych technologicznie miast na całej planecie. To właśnie tutaj swoje siedziby mają giganci tacy jak Huawei, Xiaomi czy DJI. Ale najciekawsze jest to, że technologia nie jest tutaj zamknięta w laboratoriach. Ona dosłownie żyje na ulicach i mamy z nią styczność każdego dnia. W tym mieście możesz zamówić jedzenie dostarczone przez drona, przejechać się taksówką bez kierowcy, czy spotkać roboty obsługujące klientów w sklepach, restauracjach czy hotelach. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wygląda codzienne życie w jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie miejsc na Ziemi. Zobaczymy roboty, autonomiczne pojazdy, futurystyczne rozwiązania i technologie, które dla wielu krajów są tylko odległą ciekawostką. Zapnijcie pasy, bo przed nami podróż do miejsca, które pokazuje, jak może wyglądać Twoje życie za kilkanaście lat. Automaty do butelek w supermarketach, zakrętki przytwierdzane do butelek, odpowiednią krzywiznę bananów, bo gdyby były banany zbyt krzywe, tak pewnie też świat by spłonął lub coś innego złego groziłoby ludzkości. Tymczasem Chiny nie zajmowały się takimi bzdetami i dziś wygląda to wszystko tak, jak wygląda. Pamiętam, jak byliśmy w tym mieście w 2015 roku. Wtedy był to szok, bo był to pierwszy pobyt w Chinach. Było tutaj szaro-buro, nie było nigdzie tej technologii widocznej, przynajmniej na ulicach. Ona pewnie już gdzieś w laboratoriach była, ale ulice były wtedy szare, nudne, nieciekawe, no i pełne zomowców z wielkimi pałami. Dziś po tym obrazie zostało niewiele. Jest bardzo kolorowo, wszędzie jest dużo kwiatów, no i powstało tu mnóstwo nowoczesnych budynków, szklano-metalowych wieżowców. W bardzo krótkim czasie to miasto przeszło olbrzymią transformację. Chińczycy postanowili sobie urządzić z tego regionu swoją Dolinę Krzemową. Stąd inwestują tutaj w najnowsze technologie i możemy je też zobaczyć na co dzień, chociażby w takich restauracjach czy przestrzeniach miejskich. To miasto dziś wręcz przytłacza swoją nowoczesnością. Wygląda to jak takie futuropolis. Miasta, które znamy z filmów o przyszłości, które imitują to, co będzie w przestrzeni miejskiej za dziesiątki czy nawet setki lat. Tutaj przyszłość jest tu i teraz. Jest na wyciągnięcie ręki. W przestrzeni miejskiej możemy spotkać takie oto roboty sprzątające. Ten sobie tutaj czyści chodnik. Taki robot może nie pozbiera butelek i puszek, ale pozamiata ulicę, umyje chodnik. No i widać, że ma systemy antykolizyjne. Omija tutaj sprawnie ludzi i przeszkody. I najśmieszniejsze jest to, że to miasto oczywiście ma swoją reprezentacyjną dzielnicę, która wygląda najlepiej, tak jak każde, ale to, co widzicie teraz, to jest, no może nie za dupie, dzielnica położona gdzieś na uboczach. Nie można powiedzieć, że zrobiono tylko jakąś tam cząstkę, pokazówkę miasta pod publikę, pod turystów, pod zagraniczne delegacje. Nie. Tak wygląda miasto w zdecydowanej większości. Stare bloki oczywiście tutaj są. Są one też systematycznie już burzone. Jest ich coraz mniej i zastępują je takie oto nowoczesne szklane wieżowce. Chiny to zaawansowany technologicznie kraj. Po ulicach biegają roboty, możemy sobie wynająć taksówkę bez kierowcy, ale jeżeli zechcemy zrobić coś w internecie, tak napotkamy wielki problem. W Chinach działa tak zwana wielka zapora internetowa, która blokuje wszelkie amerykańskie strony, z których korzystamy na co dzień w Polsce. Czyli przede wszystkim Google'a, mapy, portale społecznościowe i YouTube'a. Stąd przy tej okazji chciałbym Wam polecić partnera tego odcinka, czyli program Surfshark VPN, dzięki któremu będziemy mogli obejść tą wielką chińską blokadę internetową i uzyskamy dostęp do wszystkich treści, z jakich korzystamy na co dzień. Bez tego
Zapomnijcie o jakiejkolwiek pracy zdalnej, ogólnie pracy w internecie w Chinach. Dzięki Surfsharkowi możemy zmienić na przykład na polskie IP. Uzyskamy dzięki temu dostęp do wszystkiego tego, z czego korzystamy na co dzień. W Surfsharku mamy dostęp do ponad 4,5 tysiąca serwerów w 140 krajach, które zapewnią nam pełną anonimowość w sieci. Firma Surfshark ma również kilka innych produktów, które poprawią naszą ochronę w sieci oraz zapewnią anonimowość. Między innymi świetny program antywirusowy. Dzięki Surfshark VPN mogę mieć w ogóle jakikolwiek kontakt z Wami, siedząc w Chinach. Nie mówiąc już o możliwości załadowania rolek czy kolejnych filmów na YouTube'a. Wejdź na stronę surfshark.com /budget travel lub użyj kodu budget travel, aby otrzymać 4 dodatkowe miesiące ekstra przy pierwszym zakupie Surfshark VPN. W mieście możemy znaleźć kilka sklepów z robotami, które wykonują różne czynności domowe, technologiczne. Akurat chyba jeden wyszedł na spacer. Na ulicach można spotkać tańcujące roboty. Można sobie to pooglądać zupełnie za darmo. I trzeba przyznać, że ma całkiem poczucie rytmu. Lepsze niż niejeden człowiek. Jeżeli już teraz roboty potrafią takie rzeczy, to co będzie za 5-10 lat? Zastąpią nas przy większości prac mechanicznych, wyprą wiele zawodów, no i przede wszystkim chyba też zrewolucjonizują pole walki. Zamiast żołnierzy, o których coraz trudniej, walczyć będą roboty, tak jak w Terminatorze. Widać, że robot zna też sztuki walki. Teraz chyba ćwiczy chińskie tai chi. Może nie zrobi jeszcze wymachu z półobrotu jak Van Damme, ale to tylko kwestia czasu. Jako że w tym miejscu spędziliśmy kilka godzin podziwiając różne roboty i gadżety technologiczne, nazbierało się z tego sporo materiałów, z których zmontowałem osobny film. Jest on dostępny dla osób, które wspierają ten kanał, a zobaczycie w nim całą gamę robotów różnych typów. Od tych humanoidalnych, które potrafią grać na pianinie, posprzątać pokój i wykonać różne proste czynności domowe. Ale także typowe roboty do towarzystwa, pokryte w całości cyberskórą, które nigdy nie będą marudzić, że boli ich głowa. Jednak roboty mają nie tylko humanoidalne kształty. Obecnie stosuje się już je w różnych dziedzinach życia, takich jak budownictwo, ratownictwo czy wojskowość. Chińczycy stosują je też w rozrywce, przekształcając salony gier na zupełnie nowy wymiar. Ciekaw jestem, kiedy takie rozwiązania pojawią się w salonach gier nad polskim Bałtykiem. Od prostych zabawek dla dzieci, które uczą języków obcych i zastępują żywe zwierzęta, przez maszyny, z którymi możemy porozmawiać na każdy temat i zagrać w różne gry, po zaawansowane roboty medyczne, które skanują ciało, robiąc podstawowe badania i stawiając diagnozę w kilka sekund, wychwytując przy tym wszelkie wady postawy, nieprawidłowe ciśnienie czy pracę serca oraz zmiany na skórze. Po pobycie w tym miejscu stwierdzam, że świat jaki znamy zniknie w przeciągu 10 lat. A wiele zawodów, które obecnie wykonują ludzie, stanie się całkowicie zbędna. Tak jak teraz nie ma już szewców czy latarników, tak za kilka lat całkowicie zbędni mogą okazać się lekarze, prawnicy, taksówkarze, tłumacze, czy co mnie najbardziej cieszy, urzędnicy. Napiszcie w komentarzach, w którym kierunku waszym zdaniem zmierza technologia i czy przyniesie nam ona zmiany na lepsze, czy może jednak doprowadzi ludzkość do całkowitej zagłady. Tymczasem my dalej ruszamy w miasto na poszukiwanie kolejnych ciekawostek technologicznych. Chciałbym Cię poznać. Jestem amerykańskim generałem.
potrzebuję 100 000 złotych, aby wywieźć złoto z Iraku. I w ten sposób będę mógł poderwać już jakąś chińską emerytkę. Nie musimy za to urządzenie płacić żadnego abonamentu. Kupujemy sobie raz taką przystawkę, przyklejamy do telefonu i mamy tłumaczenie na wszelkie języki świata. Z tego co widzę, urządzenie ma też wbudowane klonowanie głosu, czyli możemy mówić faktycznie jak prawdziwy amerykański generał nawet. Możemy nawet prowadzić rozmowy wideo na żywo i będzie nam to tłumaczyło. Kolejny robot do diagnozy medycznej. Zobaczcie, pokazuje od razu wysokość, proporcje ciała. Ten już na szczęście ma menu wbudowane po angielsku. No i nie musimy już mierzyć, ważyć, wszystko nam pokaże. Po wizycie w tym miejscu stwierdzam, że nauka języków obcych faktycznie będzie zbędna. No już nawet jakiś czas temu Elon Musk mówił w wywiadzie, że nie każe swoim dzieciom uczyć się żadnych obcych języków, bo twierdzi, iż w przeciągu kilku lat to będzie zupełnie zbędne, gdyż sztuczna inteligencja będzie działała tak doskonale i technologia pozwoli nam na rozmowy w czasie rzeczywistym, bez konieczności uczenia się jakiegokolwiek języka. Widzę, że to już działa, to już się stało, tylko na razie jest to powiedzmy nisza w rynku, ale zobaczcie na ceny tych gadżetów. One są bardzo tanie, dostępne dla każdego. Nie pieprzcie mi, że bariera językowa w dzisiejszych czasach jest jakąkolwiek przeszkodą, żeby gdzieś pojechać. Wiele osób mówi, że nie pojedzie za granicę samodzielnie, bo boi się rozmawiać w obcym języku. No nie zna go przede wszystkim. Dziś nie musicie znać obcego języka. Wystarczy kupić sobie coś takiego. Tych urządzeń na rynku jest mnóstwo i możecie sobie jechać gdzie tylko chcecie. Mając tego tłumacza, świat stoi otworem. W futurystycznym budynku mają nawet teatr robotów. Jeżeli będziemy mieć szczęście, tak będą się odbywać tu jakieś przedstawienia. Swego czasu furorę w mediach robiła scenka tańczących robotów, które przygotowały układ, cały układ, nie gorszy niż ten, który przygotowują ludzie. Chiny jeszcze nie tak dawno płakały nad brakiem przyrostu naturalnego. No widać, że jednak troszkę dzieci się tutaj rodzi, przynajmniej w tym mieście, które oferuje wspaniałe warunki do życia. No ale co ciekawe, tymi wszystkimi dziećmi opiekują się dziadkowie. Ja tu nigdzie nie widzę rodziców, są to wyłącznie dziadkowie. Skoro już jesteśmy w mieście przyszłości, tak wypadałoby wypróbować, jak działają autonomiczne taksówki bez kierowcy. Oczywiście nie tylko tutaj można się przejechać takim autem, ale to właśnie w tym mieście jest ich najwięcej w całych Chinach. Tak więc zamawiam przez aplikację Robotaxi, czyli autonomiczny pojazd przyszłości, który nie wymaga kierowcy. W Polsce myślę, że takie pojazdy zrobiłyby robotę. No, wiele osób lubi sobie czasem gonąć tu i tam i gdyby taki pojazd zawiózł nas do domu, nie narażając na utratę prawa jazdy czy spowodowanie wypadku, marzenie. Myślę, że w Polsce te samochody sprzedawałyby się bardzo dobrze. Oczywiście cała aplikacja jest też po chińsku. Taksówka już po nas jedzie. No zobaczymy, czy faktycznie nie będzie kierowcy w środku. Podjeżdża nasza taksówka. No i faktycznie nie ma w środku nikogo. Nikt tym nie kieruje. Wszystko jest zrobotyzowane, zautomatyzowane. Jak dostać się do środka? Trzeba kliknąć potwierdzenie w aplikacji. Auto się odblokowało i wsiadamy do środka. W aucie jest przycisk do wezwania pomocy. Jeżeli naciśniemy ten guzik SOS, tak połączy nas z operatorem, który pomoże pewnie rozwiązać pewne kwestie, o ile mówimy po chińsku. Przez przypadek mi się wcisnęło i zgłosił się Chińczyk, angielskiego nie znam. Jesteśmy też pod stałym nadzorem kamery, więc jakby tu pewnie coś demolować, tak zaraz by przyjechała milicja.
No i proszę, udało się. Oto nasz pierwszy w życiu przejazd autonomicznym pojazdem. No i szczerze mówiąc, fajna opcja. Widać, że auto jedzie bardzo bezpiecznie. Nie czuć tutaj jakiegoś takiego zagrożenia. Jedzie na pewno pewniej niż wielu moich kolegów, z którymi miałem okazję jeździć. Tutaj kierowca, którego nie ma, ten wirtualny kierowca, nie ma za ciężkiej nogi, nie wymusza pierwszeństwa, nie szarpie samochodem, podróżuje się z takim autem bez kierowcy bardzo wygodnie i komfortowo. No można mieć pewne oczywiście obawy, czy aby na pewno nie przejedzie na czerwonym świetle, czy aby na pewno zahamuje przed pojazdem, który jest przed nami, czy aby na pewno nie rozjedzie pieszego na pasach. No ale chyba nie dopuszczono by przecież do ruchu pojazdu, który stwarzałby jakieś zagrożenie. Aczkolwiek zdarzały się wypadki z udziałem tych samochodów. Nie zawsze samochód był winny, bo ktoś na przykład w niego wjechał. No i dochodziło do na przykład zablokowania systemu, kiedy to pasażerowie nie mogli się uwolnić ze środka. Ta technologia jest cały czas rozwijana, no tak jak było z samolotami. Po każdym takim incydencie, wypadku technologia jest poprawiana tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo do maksimum. Jeżeli to się upowszechni, tak na pewno te pojazdy będą powodować mniej wypadków niż ludzie. Bo tutaj nie ma efektu zmęczenia, tutaj się nie zagapisz, nie spojrzysz w telefon, nic cię nie rozproszy, to auto jedzie. Ma zmapowaną drogę, radzi sobie bardzo dobrze z hamowaniem. Jeżeli takich pojazdów będzie na drodze więcej, tak myślę, że one będą jakoś poruszały się w roju i wtedy kolizji będzie naprawdę bardzo mało. Zobaczcie na mapie, że lidar pokazuje tutaj wszystkie pojazdy w ruchu drogowym. To jest nasza taksówka, a dodatkowo widzimy wszystko, co jest na wszystkich pasach ruchu na tej drodze, która ma po 4 pasy ruchu. I tak, nawet pokazuje pieszych. Zobaczcie, lidar pokaże wam pieszych. Kiedy nocą czy podczas gęstej mgły możemy ich nie zauważyć, tak tutaj pojazd je rozpozna. Rozpoznaje skutery, riksze, rozpoznaje wszystkie pasy na drodze. No to jest niesamowite. Ciekawe, czy rozpoznałby na przykład dzika. Nie wierzycie, że nie ma kierowcy? Proszę. Tutaj jest pleksa, stąd też za bardzo i nie mogę tam wsadzić kamery, żeby był dobry widok, ale kierownica porusza się sama. Jedziemy teraz z prędkością 30 km na godzinę. Cały czas mamy sobie prędkość tutaj na wyświetlaczu z tyłu. Pokazuje nam też czas, w jakim dojedziemy na wyznaczone miejsce oraz ile kilometrów nam zostało. I pewnie jesteście ciekawi, ile kosztuje taki przejazd. Za 10-kilometrową trasę tą taksówką zapłaciłem około 20 zł. Czy jest to droższe niż alternatywny przejazd pojazdem z kierowcą? Nie. Cena jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o to miasto. No i summa summarum, pewnie w przyszłości te pojazdy autonomiczne całkowicie wyprą taksówkarzy. Ja nie wiem, co wtedy będą robić ci wszyscy Hindusi w Polsce i Uzbekowie, którzy pracują na Bolcie. Teraz pojazd obok umył sobie szyby, no i troszkę tutaj wody skapnęło na nasz pojazd, na naszą taksówkę. Jak widać, wycieraczki od razu się włączyły. W zasadzie nawet nie wiem po co, no ale chyba tylko dla naszej widoczności. Tutaj też jest taka pleksa. Nie służy to na pewno ochronie kierowcy, być może chodzi o to, żeby tam nie wsadzić ręki i nie szarpnąć za kierownicę albo czegoś nie przełączyć. Wewnątrz pojazdu też są 2 kamery, które nagrywają wszystko, co dzieje się w środku. W każdej chwili możemy sobie tutaj wcisnąć opcję zjechania na pobocze. Gdybyśmy na przykład, nie wiem, dostali ataku paniki albo auto zaczęłoby wykonywać jakieś dziwne manewry, jest opcja awaryjna zatrzymania się i wyjścia z auta. W menu możemy sobie też wybrać muzyczkę, możemy podejrzeć mapę, możemy sobie ustawić tutaj temperaturę. No jest troszkę za ciepło, może zmniejszymy. No i można sobie poczytać ciekawostki o tej firmie. Słyszałem o przypadkach zablokowania się drzwi w takich taksówkach w razie jakiejś kolizji. Widać, że jest tutaj taki emergency exit, czyli musimy wyrwać tą zawleczkę i wtedy możemy awaryjnie otworzyć drzwi, gdyby pojazd uznał, że jednak nie zechce ich otworzyć. Wjechaliśmy na autostradę, auto przyspieszyło do bagatela 70 km na godzinę. Jest tu chyba takie ograniczenie, bo raczej wszyscy jadą z podobną prędkością. Jestem ciekaw, co by było, gdyby samochód przekroczył prędkość. Kto wtedy dostanie mandat? Korporacja taksówkarska czy producent auta za błąd oprogramowania? Nie wiem, czy to jest w ogóle rozwiązane prawnie jak do tej pory. Auto bezbłędnie zatrzymuje się na czerwonym świetle, przepuszcza pieszych i rusza, kiedy światło zmieni się na zielone. Używa też oczywiście kierunkowskazów przy zmianie pasa ruchu oraz przy skręcaniu w lewo czy w prawo. Auto jednak
wymusiło pierwszeństwo na skrzyżowaniu, czyli może złamać przepisy. Pieprzył się na prawy pas przed pojazd stojący na czerwonym świetle. Ale chyba tutaj ludzie wiedzą, że te pojazdy poruszają się po tych drogach i uważają na nie. Czyli można spowodować z nim kolizję jak najbardziej. Teraz faktycznie niewiele brakowało, aby to się stało. Udało się dojechać szczęśliwie, bezpiecznie. Raz była sytuacja prawie kolizyjna, ale ogólnie daje radę. Można jeździć takimi autami. Mamy nawet tutaj widok z kamery po prawej stronie, żeby nie otworzyć drzwiczek na przykład na jadący motor. Polecam każdemu spróbować chociaż raz w życiu. Może w Polsce niedługo też doczekamy się tego typu pojazdów. Bardzo fajne doświadczenie. W parkach miejskich możemy spotkać tego typu automaty. Skanujemy sobie tutaj kod QR, instalujemy aplikację i później pokazuje nam się tutaj ranking najbardziej aktywnych piechurów. Kto ile czasu spędził w parku, ile przeszedł kilometrów. Ma to na celu zachęcenie do aktywności fizycznej. Pomimo że to miasto jest olbrzymie i zaawansowane technologicznie, tak nikt nie niszczy tutaj parków. Nawet w samym centrum mamy kilka dużych terenów zielonych. Shenzhen leży w strefie subtropikalnej, stąd rosną tutaj palmy. Przez większość roku jest ciepło, aczkolwiek zimą potrafi tutaj nieco przymrozić. Spójrzcie chociażby na mapę tego olbrzymiego parku. Ale co ciekawe, jest tutaj też stacja dostarczania jedzenia dronem. Możemy sobie zamówić jedzenie z knajpy wprost do parku. Doleci ono do nas dronem w ciągu 10 minut. W centralnej dzielnicy jednym z większych parków jest Lianghua-san. Mamy tutaj mnóstwo alejek spacerowych, biegowych, tras rowerowych. Jeden z lepszych punktów widokowych w mieście. W parku możemy spotkać ławki solarne, ale spójrzcie, mają one ładowarki indukcyjne. Możemy tutaj za darmo naładować swoje smartfony. Chińczykom wiecznie brakuje energii w tych smartfonach, więc to jest naprawdę pożyteczne stworzenie w tych realiach. Tutaj kolejna wersja ławki solarnej. Ta akurat nie ma oparcia, ale też ma do dyspozycji dwie ładowarki indukcyjne. A jeśli nie mamy telefonu z funkcją ładowania indukcyjnego, tak mamy tu też dwa porty USB i możemy sobie naładować po kablu. W Polsce wiele osób chwali się swoimi wynikami zrobionymi na piechotę, w biegu czy na rowerze. W mediach społecznościowych Chińczycy poszli o krok dalej. Tutaj mamy taką stację sportową. Logujemy się po skanowaniu kodu QR, pobieramy sobie aplikację i wyniki, które zrobimy w parku, będą wyświetlane na wielu takich ekranach, które są rozsiane po całym parku. I możemy tutaj sobie przeczytać, kto jest mistrzem parku, kto zrobił najwięcej kilometrów w ciągu jednego dnia i kto zrobił ogólnie tutaj w całym parku podczas całego żywota tej maszyny. Jeden z Chińczyków przeszedł po tym parku czy przebiegł ponad 1300 kilometrów, a osoby najbardziej aktywne otrzymają za darmo jeden z medali. Tutaj mamy różne jak gdyby funkcje, nawet jest taki piękny medal w formie miecza. No myślę, że jest to świetna zachęta do aktywności fizycznej. Nie tylko jakieś wirtualne medale, plakietki, ale możemy otrzymać taki właśnie unikatowy medal. No i każdy, kto przechodzi sobie po takim parku, tak będzie mógł zobaczyć nasze nazwisko, czy tam nasz nick, albo nawet nasze zdjęcie, jeżeli sobie je zdecydujemy tutaj udostępnić. W chińskich parkach możemy spotkać takie oto automaty, w których kupimy sobie kawę albo jakiś soczek. I tutaj napoje podaje nam robot. Skanujemy sobie kod z aplikacji Alipay. Płatność dokonana i teraz robot robi nam to, co zamówiliśmy. Ja wziąłem akurat napój kokosowy. Oczywiście robot go nie wykona samodzielnie, a jedynie poda nam kubeczek wprost z automatu. Napój kokosowy kosztuje 5 zł.
Jeszcze dodatkowo dostajemy oczywiście zatyczkę na ten kubek, żeby nic się tutaj nie rozlało. I napój zaraz powędruje do okienka. O, i troszkę rozlał. Cóż za marnotrawstwo. A wyciera nam, czyli jak się kubek obleje, tak jeszcze powyciera go trochę, ale nie wytarł dokładnie. Już widzę, że coś jest nie tak. Postawił na windę i teraz będziemy mogli odebrać nasz soczek. Czy to działa idealnie? Nie, nie działa idealnie, bo zobaczcie, że przelał po pierwsze, także to wszystko się troszkę porozlewało, no ale przynajmniej próbował. Myślę, że jeszcze poprawił oprogramowanie i robot będzie na tyle zaawansowany, że już nie będzie nic tutaj rozlewał. Po mieście możemy spotkać też tego typu wozy patrolowe. To autonomiczne pojazdy, które skanują teren, są wyposażone w kamery, czujniki i są to dodatkowe pary oczu. Tam, gdzie nie zamontowano jeszcze kamer, tak jeżdżą tego typu furgony, na przykład po stacjach metra, po tunelach podziemnych albo po parkach miejskich. I władza ma dodatkowy podgląd na to, co dzieje się w mieście. W wielu miejscach możemy spotkać też inteligentne śmietniki. Nie da się tutaj wrzucić niczego bez zeskanowania kodu QR. I dopiero jak zeskanujemy kod, urządzenie będzie wiedziało, kto co wyrzuca. Wszystko jest wtedy monitorowane. No i jak wpierdzielicie tutaj śmieci nieodpowiednie, tak pewnie przyjdzie później kara. No to samo czeka pewnie i Polskę, bo dużo ludzi nie chce segregować śmieci, więc wprowadzą tego typu rozwiązania z Chin. Paczki, które nie mieszczą się w skrytkach paczkomatów, są zostawione obok. No ktoś sobie przyjdzie, zabierze. Jestem ciekaw, ile w Polsce by taka paczka postała. Już nie mówiąc o tym, ile postałaby na przykład w Paryżu czy w Londynie. Park centralny w mieście jest bardzo rozległy. Mamy tutaj mnóstwo tras spacerowych, strefy dopuszczania latawców i mnóstwo sekcji tematycznych, w których zobaczymy piękne kwiaty i rośliny. Przede wszystkim jest dużo palm ze strefy tropikalnej, ale mamy też bardzo dużą ilość baobabów. Coś mi się wydaje, że chyba inżynierowie zapłacili Chińczykom za może budowy dróg w baobabach, bo w wielu chińskich miastach widać teraz dużą ilość tych drzew, które tu oczywiście naturalnie nigdy nie rosły. Skoro już jest okazja, to pasowałoby wypróbować wszystkie te nowoczesne technologie w praktyce. Także spróbujemy teraz zamówić dostawę jedzenia, a może nawet piwa, jeżeli się uda, dronem wprost do parku. To jeszcze niestety nie działa w ten sposób, że siadamy sobie w dowolnym miejscu na trawce czy w krzakach i tam dron nam zrzuci piwko. Musimy znaleźć tego typu punkt, w którym będzie można odebrać naszą przesyłkę. Drony latają w godzinach 10-18 i możemy sobie zamówić na razie tylko z tych kilku restauracji do wyboru. Musimy zeskanować kod QR, przeklikać się oczywiście przez chińskie oznakowania różnego typu. Generalnie działa to w ten sposób, że musimy znaleźć tego typu urządzenie, zamawiamy wybrane towary i w ciągu 10 minut do tego urządzenia przyleci dron z naszą paczką, włoży ją do środka, po czym skanujemy swój kod QR, otworzy się szafka jak w paczkomacie i będziemy mogli wyjąć swoją dostawę. Działa to bardzo szybko, sprawnie, ale możemy skorzystać z tego tylko w wybranych punktach. Jak na razie, być może kiedyś doczekamy się, że drony będą dostarczać nam wprost na balkon tego typu przesyłki. W parku miejskim działa darmowe pole kempingowe. Rozbijamy sobie namiocik i robimy przygodę w środku miejskiej dżungli. Pierwszy raz widzę tego typu rozwiązanie, żeby można było przespać się w namiocie w miejskim parku pośrodku wielkiej metropolii. No jest to super pomysł. Nie każdy może ma możliwość, aby wyjechać sobie gdzieś daleko za miasto w plener, no ale dzięki temu, że stworzono takie pole kempingowe, każdy może przeżyć przygodę w dżungli. A dżungla w tym parku jest naprawdę potężna. Ten park jest modelowym parkiem przyszłości. Tutaj Chińczycy testują nowoczesne technologie, które być może będą standardem za kilka lat na całym świecie. Przede wszystkim nowego rodzaju siłownie, tak zwane smart siłownie. Faktycznie wygląda to troszeczkę inaczej niż to, co można spotkać w zwykłych parkach. Te urządzenia mają już połączenie z aplikacjami. Ogólnie podczas chodzenia po tym parku cały czas jesteśmy śledzeni przez kamery. Są one dosłownie na każdym drzewie, dzięki czemu władza wie, ile pokonasz kilometrów, jaką masz sprawność fizyczną i tak dalej.
I później swoje wyniki, które zrobisz w parku, możesz sprawdzić na jednym z licznych ekranów. Wystarczy zeskanować Twoją twarz, a urządzenie pokaże Ci, ile zrobiłeś kilometrów, które trasy pokonałeś i tak dalej. No, pełna inwigilacja w trosce o Twoje zdrowie. Jedno z nowoczesnych urządzeń do ćwiczeń. No niestety nie jesteśmy w stanie go zbytnio obsłużyć, bo wszystko jest tutaj po chińsku. Należy wydać komendy głosowe w języku chińskim, ale chodzi chyba tutaj o jakieś formy skoków. Ten rowerek posiada wyświetlacz, można sobie tutaj zmieniać opór, zmieniać biegi w wajchach. No w zasadzie nic takiego nowego, ale w przestrzeni miejskiej raczej tego typu urządzeń na co dzień nie spotkamy. Poland. Poland. Yes. Oh, welcome to Shenzhen, Guangzhou, Thank China. you. Na szczycie najwyższego wzniesienia w parku stoi pomnik Deng Xiaopinga. Mieszkańcy są bardzo mili, pozdrawiają. Nawet tutaj dziadek próbował coś porozmawiać po angielsku, bardzo fajnie. No i naprzeciwko pomnika mamy jeden z najlepszych widoków na miasto, ponoć nawet najlepszy, jeżeli chodzi o takie punkty naziemne. Mamy stąd widok na panoramę biznesowej dzielnicy. Najlepiej przyjść tutaj tuż przed zachodem słońca podczas złotej godziny. I faktycznie jest to imponujące. Typowa betonowa dżungla, ale wieczorem to wszystko nabiera kolorów. Oczywiście ten punkt widokowy przyciąga też tłumy ludzi. Dodatkowo podziwianie panoramy miasta umila zapach kwiatów. Jest ich tutaj mnóstwo, a wrażeń dźwiękowych dopełnia koncert cykat. Ze wzgórza, zwłaszcza nocą, mamy wspaniały widok na całą biznesową dzielnicę Futian i najwyższy budynek miasta. Ping An Finance Center, który ma wysokość 599 metrów i ma 115 pięter, w tym 5 podziemnych. Na szczycie tego budynku jest taras widokowy. Możemy sobie wyjechać na niego za jedyne 200 juanów, a podróż windą trwa zaledwie 55 sekund. Na szczycie mamy panoramiczny taras 360 stopni i różne strefy VR oraz multimedialne. 谁把脚步留在这里？谁把故事埋进站里？我听见远处一声铜铃响起，空城也会跳，空城也会笑，跟着我转一圈，把寂静要争吵。空城也会跳，空城也会闹。你看那一盏灯，还在对我闪耀。空城也会跳。U podnóża parku możemy przejść się olbrzymim deptakiem. Jak 10 lat temu tutaj faktycznie nie było za wiele ciekawych rzeczy do oglądania, tak teraz to miasto przeszło potężną metamorfozę i robi olbrzymie wrażenie. O godzinie 7:30 włączane są iluminacje świetne. No teraz całe miasto wygląda dziwnie. Tak jakby te wzory na tych wszystkich wieżowcach tańczyły. Można oczywiście wyświetlać tutaj dowolne animacje i pewnie okolicznościowo tak się zdarza. Przy Bibliotece Narodowej mieści się bardzo ciekawy bar, dostępny 24 na dobę, Book Bar. Widać przez okno, że mnóstwo pewnie tu takich studentów, pracowników, którzy no nie mają może miejsca w mieszkaniach, które wynajmują, żeby się uczyć, żeby pracować. Tak tutaj można przyjść, kupić sobie kawę czy coś innego i widać mnóstwo jakichś papierów, książek, laptopów. Z tego miejsca do granicy z Hongkongiem jest około kilometra. Jak Hongkong odwiedzają co roku tłumy turystów, jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miast na świecie. Tak, tutaj jak widzicie jest pusto. Jak na Chiny jest bardzo pusto. Co jakiś czas słychać charakterystyczny dźwięk pstryknięcia. I okazało się, że w przestrzeni miejskiej, w parkach, na deptakach mamy
lampy owadobójcze. I co jakiś czas wpada tam komar, no i słychać takie pstryknięcie. Pierwszy raz widzę tego typu lampy w przestrzeni miejskiej. No oczywiście używa ich się w domach, w sklepach, restauracjach i tak dalej, ale tutaj są one rozstawione po parkach i te komary faktycznie są, bo nawet o dziwo i mnie dzisiaj z dwa ugryzły, no ale widać, że władze walczą z nimi, nie chcą tego robić może w sposób chemiczny, dlatego zainstalowano tego typu lampy. Ten plac upodobali sobie wszelkiego rodzaju tancerze. Tutaj widzę, młodzież trenuje tańce nowoczesne. Tutaj są jakieś tańce tradycyjne. Można od razu się poduczyć różnych układów. Odwalono tutaj całkiem konkretną LEDową robotę. To wszystko przyczepić na tych wieżowcach musiało zająć to kupę roboczo godzin, no i przede wszystkim pieniędzy. No i teraz trzeba płacić za prąd, żeby to wszystko podświetlić. Wrażenie to robi, nie powiem. Zdumiewa mnie też cisza miejska. Pomimo że znajdujemy się w centrum wielomilionowej metropolii, tak słychać tutaj cykanie świerszczy, koników polnych. I to wszystko dzięki temu, że Chińczycy wyeliminowali taki miejski hałas, ten szum tła otoczenia poprzez wprowadzenie pojazdów elektrycznych. Obecnie produkują oczywiście najwięcej elektrycznych aut na świecie. No i widać, że te pojazdy przynajmniej w miastach stanowią znaczną większość w ruchu ulicznym. No i przekłada się to na znaczne obniżenie poziomu hałasu. Powietrze też nie jest tutaj duszące. W dzień nawet było widać niebieskie niebo, czyli nie ma jakiegoś tam też nadmiernego smogu jak w Pekinie czy Szanghaju. Dodatkowo nikt tutaj nie trąbi, nie nadużywa klaksonów, nie warczy jakimiś głośnymi motocyklami. Tutaj takich dźwięków nie usłyszycie. No może świergotu ptaków też brakuje, bo tych ptaków tutaj za wiele nie ma, ale gdyby były, tak bez problemu byśmy je usłyszeli. Wszędzie w miastach znajdziemy również bezpłatne toalety. One są wysokiego standardu, no nie ma co ukrywać i przede wszystkim są bardzo czyste. Tutaj widać, że dbają oni o czystość toalet, aczkolwiek papieru toaletowego ciężko uświadczyć w środku. Tak wygląda taki mały pokój, toaleta, przebieralnia dla dziecka w parku, lustro podświetlane, inteligentne, sofa. A tutaj mamy toaletę dla rodzica z dzieckiem. Duży sedes, mały sedes. Duży pisuar, mały pisuar. Po mieście najlepiej poruszać się metrem. Do dyspozycji mamy kilkadziesiąt linii. Bilety są bardzo tanie. Kupimy je w automatach zlokalizowanych na stacjach. Bilety na metro możemy sobie kupić w automacie. Niektóre przyjmują pieniądze, ale większość nie. Jest tutaj też język angielski, stąd możemy sobie znaleźć, gdzie chcemy jechać. Koszt przejechania 2 stacji kosztuje 2 juany za osobę, czyli złotówkę. Możemy sobie zapłacić pieniędzmi, gotówką bądź płatnością mobilną. No w większości przypadków będzie to tylko sama płatność mobilna. Przykładamy swój kod QR z aplikacji Alipay i wyskakują nam bileciki w formie takich żetonów. Ekrany w metrze pokazują nawet zatłoczenie w poszczególnych wagonach. Stąd możemy ustawić się od razu przy odpowiednim wagonie, przy tym, w którym jest najmniej ludzi. Po metrze chodzi cały czas strażnik, który pilnuje, aby nikt tutaj nie robił burt. No i przede wszystkim nic nie jadł i nie pił, bo jest zakaz. Nie wolno też puszczać głośnej muzyki z telefonów. I co ciekawe, ma on taką kartę magnetyczną i musi odbijać ją po obu końcach pociągu. Cały czas chodzi od jednego końca do drugiego. Pomimo że pociąg jest cały okamerowany, tak jednak taka prewencja jest. No i musi tu być porządek, no jakby nie było. No i są miejsca pracy dzięki temu. W wielu miejscach miasta, w tym na stacjach metra, stacjach autobusowych, są takie przechowalnie bagaży automatyczne na coś w formie paczkomatu i 24 godziny przechowywania bagażu, nawet w tej największej skrytce, gdzie schowamy duży plecak czy walizkę, kosztuje tylko 30 juanów, czyli 15 zł. 空城也会叫，空城也会笑，跟着我转一圈，大寂静要争吵。空城也会跳，空城也会闹，你看那一
Chinach restauracje są na bardzo wysokim poziomie, a ceny potrafią bardzo mile zaskoczyć. Dodatkowo Chińczycy często stosują innowacyjne technologie, na przykład podawanie posiłków w bardzo ciekawy sposób. Możemy sobie zamówić danie, które przyrządzi nam robot, taki humanoidalny bądź mechaniczne ramię, ewentualnie zostanie ono podane w bardzo ciekawy sposób. Standardem w chińskich restauracjach jest już skanowanie menu smartfonem. Oczywiście musimy mieć jedną z głównych aplikacji używanych w Chinach, czyli WeChat lub Alipay. Skanujemy sobie kod kreskowy, wtedy otwiera nam się menu w telefonie, wybieramy sobie to, co chcemy zamówić, płacimy od razu w aplikacji i co ciekawe, zamówienia dostarczane są w ciągu kilku minut. Nie zdarzyło mi się nigdy czekać w Chinach dłużej niż 10 minut na zamówiony posiłek. Nie musimy czekać, aż podejdzie do nas kelner, aby złożyć zamówienie. Następnie nie musimy oczekiwać, aż przyniesie nam rachunek. I po raz trzeci nie musimy oczekiwać, aż przyniesie nam resztę, jeżeli zechcemy zapłacić gotówką. Dzięki temu rozwiązaniu ja oszczędzam mnóstwo czasu, a pracodawca oszczędza na pracownikach, których może mieć mniej, gdyż nie potrzeba tutaj 3 podejść do klienta, a wystarczy tylko jedno, aby podać mu posiłek. Ewentualnie można sobie zatrudnić robota i wtedy nie musimy mieć żadnego pracownika w takiej restauracji. Wiem, że nie wszystkim będzie się podobało to rozwiązanie, już pomijam aspekt inwigilacyjny przez tego typu technologie, ale niektórzy lubią sobie jednak porozmawiać z kelnerem, pomęczyć go trochę, a żeby podał to, a podał tamto. No, jak ktoś się chce poczuć ważny w Chinach, to musi iść do takiej bardzo drogiej restauracji i wtedy tam już będą obsługiwać nas ludzie, a nie będziemy musieli skanować kodu QR. Ale jednak w zdecydowanej większości restauracji chińskich jedzenie zamówimy obecnie wyłącznie przez aplikację. Akurat zmierza do nas kolejny posiłek. W Chinach czasem te posiłki są dostarczane w bardzo ciekawy sposób. Tutaj na przykład podaje nam je UFO. Zamawia człowiek windę, a w środku jest robot. No nic, jakoś może się pomieścimy. Ciekawe, gdzie on będzie jechał. Aha, jedzie na 6. Ja nie wiem jak, on chyba musi być połączony bezprzewodowo z windą, bo przecież nie naciska przycisków, a sobie jedzie. I coś w ogóle powiedział po chińsku i pojechał w pizdu. Po pijanemu można by się było nocą przestraszyć czegoś takiego. Otwierają ci się drzwi od windy, a tutaj stoi taka bestia. Gada coś do ciebie po chińsku. Technologia jest nawet w zwykłych pokojach hotelowych, tak się zastanawiałem, co to jest. Okazuje się, że jest to takie urządzenie do sprzedaży. Nie otworzymy tego, ale jak zeskanujemy kod QR, który jest na górze tego urządzenia, tak możemy sobie kupić rzeczy, które są w środku. A co mamy tutaj dostępne? Prezerwatywy w cenie 35 juanów, wibrator w cenie 168 juanów i jest nawet tutaj sztuczna pochwa w tej cenie, więc no niezależnie od tego, kto sobie taki pokój wynajmie, może skorzystać z różnych uciech, dla każdego coś miłego. Sprytnie to wymyślili. No ewentualnie mógłby ktoś zakosić całe to urządzenie. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i teraz jestem ciekaw waszych opinii na temat chińskiej technologii, która coraz bardziej wkracza w codzienne życie. Część z tych rozwiązań zapewne w najbliższych latach trafi do Europy. Czy jesteście na nie gotowi? Nie wszystkie nowinki technologiczne oraz ciekawostki, które chciałem wam pokazać, zmieściły się w tym filmie. Zapraszam więc do obejrzenia kolejnego odcinka o chińskim mieście przyszłości, w którym zobaczycie kolejne zaawansowane roboty oraz technologie, z którymi Chińczycy żyją już na co dzień.
Odwiedzimy m.in. flagowy salon DJI oraz niezwykły sklep z kotami, a także kilka bardzo ciekawych punktów na mapie miasta. Zapraszam również do obejrzenia dodatkowego materiału dla wspierających z wizyty w sklepie z robotami. Linki do dodatkowych materiałów znajdziesz w opisie tego filmu. A jeśli wybierasz się do Chin i chcesz mieć nieskrępowany dostęp do internetu, tak nie zapomnij przed wylotem zainstalować Surfshark VPN. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć! on your